Najnowsza funkcja dostępna w płatnej wersji ChatGPT Plus daje ogromne możliwości. Dzięki niej możesz stworzyć swojego wirtualnego asystenta, który będzie pomagał Ci w realizacji konkretnych zadań. Na przykład może Ci pomóc w tworzeniu treści na media społecznościowe, tworzeniu zdjęć lub analizie danych. W dzisiejszym filmie pokażę Ci najlepsze GPTs, które możesz wykorzystać w Twoich działaniach. Zaczynamy. Każdy użytkownik płatnej wersji ChatGPT może stworzyć swojego własnego GPTs i udostępnić go w internecie. GPTs to model GPT, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb i więcej na ten temat dowiesz się z filmu, który nagrałem wcześniej, link znajdziesz w karcie. W ostatnim czasie powstały tysiące GPTs i nie tak łatwo znaleźć te, które są realnie przydatne w bieżącej pracy. Dlatego przygotowałem dla Ciebie to zestawienie. Na samym końcu filmu pokażę Ci również stronę, na której znajdziesz najpopularniejsze GPTs, które są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników. Przejdźmy do ChatGPT. Na początek szybkie przypomnienie, żeby skorzystać z tych funkcji musisz mieć wersję Plus. Jeśli nie możesz na razie jej kupić, bo system jest przeciążony, musisz niestety trochę poczekać. I po lewej stronie znajdziesz takie opcje, możesz kliknąć Explore i w tym miejscu znajdziesz różnych właśnie asystentów, zamiennie będę używał tego słowa, którzy właśnie mogą Ci pomóc w różnych zadaniach. Na początek pokażę Ci system, który tworzy logo. Link do tych narzędzi znajdziesz w opisie tego filmu, więc będziesz mógł sobie po prostu kliknąć i od razu zostaniesz przeniesiony do danego systemu. Dzięki temu narzędziu stworzysz logo na podstawie szkicu, który prześlesz do systemu i na podstawie polecenia, które wprowadzisz. Przesyłam na początek szkic, dopisałem polecenie. Stwórz logo do kursu online ChatGPT. Kurs dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy, biznesie i marketingu. I mamy główny kolor dodatkowy, no i styl minimalistyczny. Jeśli chcesz dołączyć do kursu, no to link znajdziesz w opisie. No i teraz mamy informacje dodatkowe. Musimy przeczytać sobie ten komunikat. Jeśli nie rozumiesz angielskiego, możesz poprosić, żeby napisał po polsku. No i musisz doprecyzować właśnie informacje, o które pytacie system. Po chwili system wygeneruje grafikę, którą możesz sobie pobrać na komputer. Jeśli Ci się nie podoba, no to możesz poprosić o kolejne warianty, o zmiany w tej grafice, no i doprowadzić to zdjęcie do takiej formy, jakiej potrzebujesz. Kolejny GPT, który możesz wykorzystać, nazywa się DALL-E, no i on pomoże Ci tworzyć obrazy, grafiki, zdjęcia do mediów społecznościowych, do Twoich produktów cyfrowych i nie tylko. Wystarczy, że wpiszesz tutaj odpowiednie polecenie. Możesz wpisać coś prostego w języku polskim i system wygeneruje Ci obrazy. Możesz na przykład wpisać coś takiego. Po chwili mamy jedno lub dwa propozycje zdjęć. Możemy sobie tutaj kliknąć, zobaczyć to zdjęcie i jeśli klikniesz na i, zobaczysz również prompt, który został wykorzystany do tego, aby to zdjęcie stworzyć. Wystarczy, że teraz skopiujesz sobie ten prompt, wkleisz tutaj i możesz zmienić jego elementy, przetłumaczyć na język polski, no i wtedy właśnie eksperymentować i spróbować stworzyć takie zdjęcie, które będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Kolejny potężny model Data Analysis i on służy do bardzo wielu rzeczy. Dzięki niemu możesz tworzyć wykresy, analizować dane, możesz te dane przetwarzać na różne sposoby. Najważniejsze jest to, żebyś sobie przesłał plik z Twojego komputera i na tej podstawie wykonywał różne operacje. Na ten temat nagrałem osobny film, więc jeśli chcesz go zobaczyć, no to znajdziesz link w opisie lub na karcie tego filmu. Kolejny model, który możesz wykorzystać do tworzenia na przykład produktów cyfrowych lub jakichś materiałów firmowych, bardziej kreatywnych, nazywa się Coloring Book Hero. Wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj i będziesz mógł tworzyć swoje własne kolorowanki. Na przykład możemy stworzyć jakąś historię. Wpisałem polecenie i po chwili otrzymałem kolorowankę, którą mogę sobie pobrać. No i tutaj od Ciebie zależy, jak ta historia się potoczy i co tutaj dodasz. Przy okazji grafik warto wspomnieć jeszcze o narzędziu Sticker Wiz. Możesz też wykorzystać ten dodatek i tworzyć na przykład grafiki, które będziesz mógł wykorzystać jako naklejki w Twojej firmie lub w jakichś materiałach dodatkowych. Kolejny GPT jest bardzo ciekawy, ponieważ możemy skorzystać z zewnętrznej strony, wczytać tam nasze PDF-y. Każdy z dokumentów może mieć aż do 2 GB danych i na podstawie właśnie tych dokumentów prowadzić z nimi rozmowę. System domyślnie obsługuje właśnie czytanie PDF-ów, analizę tych PDF-ów, ale nie mamy możliwości po pierwsze zapisywania tych PDF-ów, czyli za każdym razem musimy wygrywać na nowo ten sam plik, no i dodatkowo są tutaj ograniczenia w wielkości tych plików. Więc jest to fajne obejście systemu. Mam nadzieję, że ta funkcja pojawi się niedługo w domyślnym systemie ChatGPT, ale na razie musimy sobie radzić właśnie przy pomocy takich dodatków. Kolejny GPT, z którego możesz przetestować, jeśli masz jakiś problem techniczny, no to tutaj możesz wykorzystać Tech Support Advisor. Wystarczy, że zadasz mu pytanie techniczne, na przykład moja drukarka model XYZ zacina się, co mogę zrobić. Możesz przesłać zdjęcie danego problemu, czyli na przykład przesłać zdjęcie zepsutej części i
czat powinien Ci pomóc udzielić konkretnej odpowiedzi, co masz zrobić w danym przypadku. Kolejne rozwiązanie jest bardzo przydatne, jeśli pracujesz z tekstami, tworzysz jakieś historie, tworzysz raporty do firmy, czy też po prostu chcesz napisać tekst sprzedażowy do newslettera, no to wtedy możesz z tym systemem poprawić różne elementy. Wystarczy, że wkleisz tutaj tekst, który chcesz dopracować, a system da Ci szereg rekomendacji, które możesz wprowadzić, aby ten tekst był lepszy. Oczywiście może go również przeredagować za Ciebie, więc jest to bardzo przydatne rozwiązanie. Kolejne narzędzie jest bardzo przydatne, jeśli działasz w świecie nauki i potrzebujesz rzetelnych informacji. Naprawdę żałuję, że nie było tego narzędzia, gdy pisałem moją pracę magisterską. Znacznie ułatwiłoby to moją pracę. Ten system przeszukuje ogromną bazę danych, która zawiera artykuły naukowe, książki i różne prace i na tej podstawie daje nam wyniki. Wpisuję polecenie, znajdź artykuły naukowe, czyli musisz wpisać, czego szukasz, które mamy temat, dotyczą sztucznej inteligencji w pracy, no i mamy rok 2023. Teraz system musi przesłać te dane do innego narzędzia, dlatego czasami jeśli korzystasz z GPTs, no to musisz wyrazić zgodę lub zarejestrować się do pewnego systemu i zanim to zrobisz, musisz upewnić się, że dana firma przetwarza Twoje dane w odpowiedni sposób, więc to mówię Ci jako takie ostrzeżenie, że te dane, które będziesz tutaj wprowadzał, są przetwarzane przez inne podmioty, musisz o tym pamiętać, no i oczywiście przez firmę OpenAI. Często są wykorzystywane do trenowania tego modelu, więc na to również zwróć uwagę. Warto czytać wszystkie regulaminy, żebyś wiedział, z czym się mierzysz. Jeśli nie chcesz, żeby ChatGPT wykorzystywał Twoje dane do trenowania modeli, no to możesz odznaczyć to w ustawieniach. Wracając do naszego przykładu, mamy tutaj listę badań naukowych. Niestety nie są z 2023 roku, ale możemy sobie kliknąć tutaj i przeniesie nas na taką stronę. Tutaj możemy sobie poczytać o szczegółach tej pracy naukowej, no i możemy zobaczyć full text, czyli przeniesie nas już do konkretnego badania, do konkretnego artykułu. Możemy sobie go właśnie zweryfikować i wykorzystać pewne dane, korzystając na przykład z prawa cytatu. Kolejny GPT służy do generowania FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań na stronie czy w produkcie. Możesz to wykorzystać na różne sposoby. Przechodzę na moją stronę internetową, mam tutaj zakładkę kurs ChatGPT w biznesie i marketingu, kopiuję sobie ten link do strony i wchodzę do systemu. I teraz wystarczy, że wkleję link do strony. Dopisałem jeszcze króciutkie polecenie, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Teraz system przeskanuje całą stronę. Jeśli będzie miał do niej dostęp, to sczyta informacje, które się tutaj znajdują i na tej podstawie przygotuje nam listę pytań i odpowiedzi. Teraz mamy właśnie format prostej listy. No niestety jest to w języku polskim, ale można to w bardzo prosty sposób przetłumaczyć. Wystarczy napisz to po polsku i system przygotuje to samo w języku polskim. Mamy tutaj również różne formaty. Jeśli to jest Ci potrzebne, no to możesz sobie skopiować na przykład w formacie HTML. Kolejne rozwiązanie pomoże Ci w optymalizacji promptów, czyli poleceń, które wpisujesz do ChatGPT i jest bardzo proste. Wystarczy, że wpiszesz sobie zoptymalizuj i następnie napiszesz swoje polecenie, czyli to, co wysyłasz zazwyczaj do czata. I teraz system na podstawie wiedzy o tworzeniu skutecznych promptów wygeneruje nam lepsze polecenie. Zobaczmy, jaki będzie wynik. Teraz ChatGPT pokazał nam, co się wydarzyło, czyli rozłożył to moje polecenie podstawowe na części pierwsze i przygotował lepszy prompt. Jest w języku angielskim, ale znowu możemy go sobie przetłumaczyć. Dzięki temu, że ten prompt został zmodyfikowany, będę otrzymywał lepsze odpowiedzi. Jeśli masz swój zestaw promptów, z których korzystasz bardzo często, warto przepuścić je przez ten system i dzięki temu powinieneś otrzymywać lepsze odpowiedzi od czata. Ostatni GPT, z którego powinieneś korzystać, to własny GPT, czyli własny, dopasowany model pod Twoje potrzeby, który bazuje na Twoich danych. Jeśli chcesz go stworzyć, wystarczy, że klikniesz sobie tutaj i tutaj będziesz mógł stworzyć własnego GPT, dopasowanego do Twoich potrzeb. W tej zakładce będziesz mógł tutaj przesłać swoje materiały, na przykład 10 plików PDF, które zawierają instrukcje w Twojej firmie. Będziesz mógł połączyć to narzędzie z Zapierem i dzięki temu usprawnić swoją pracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób stworzyć swojego GPT, no to zobacz mój inny film na YouTubie albo dołącz do mojego kursu online. Tam znajdziesz dodatkowe szablony i przykłady na to, jak wykorzystać to w sposób skuteczny. Teraz przejdźmy sobie do strony, na której znajdziesz najpopularniejsze GPTs, które są dostępne aktualnie na rynku, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Pierwsza strona jest dostępna na GitHubie. Jest to po prostu tabelka z bazą danych. Mamy tutaj listę, która pokazuje nam, które GPTs są najpopularniejsze, które mają najwięcej
wejść. Ta lista oczywiście nie jest kompletna, ale myślę, że jest dobrym odniesieniem. Kolejna strona wygląda w ten sposób, jest już bardziej przyjazna. Mamy tutaj również listę, która bazuje na podobnych danych. Te dane delikatnie się różnią, ale widać, że te GPTs są na podobnych miejscach. No i możesz sobie po prostu kliknąć tutaj czat i wtedy zobaczysz od razu przekierowanie do danego narzędzia. I myślę, że te strony za niedługo nie będą potrzebne, ponieważ OpenAI tworzy własny system, który będzie kategoryzował te GPTs, w którym będzie można kupić dostęp do danych rozwiązań, więc jako twórca będziesz mógł zarabiać również na swoim systemie, ale to na razie jest przyszłość. Zobaczymy, kiedy ten system będzie wydany. Jeśli zostanie wydany, to oczywiście Ci go pokażę. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj mój kanał. No i widzimy się w kolejnych materiałach.